Cześć, witam serdecznie na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zamierzam przygotować schab krojony w plastry, pieczony w ziołach. Oglądajcie. Tak, do przygotowania schabu potrzebujemy 750 g schabu. Ja akurat taki kawałek miałam. Możecie mieć 800 g, nawet kilogram. Ponadto 2 łyżki miodu, zioła. Użyłam około łyżeczki oregano, majeranku oraz tymianku, sól, pieprz, słodka papryka, łyżka musztardy, około 100 g mąki pszennej, kostka rosołowa oraz 50-70 ml w tym przedziale oleju. Zaczynamy. A jeszcze zapomniałam, słuchajcie, użyję też gałązki rozmarynu. Jeżeli nie macie takiego rozmarynu, możecie swobodnie użyć rozmarynu suszonego. Tak, zaczynamy od przygotowania mięsa. Najpierw musimy trochę ściągnąć te białe błonki. O, odetniemy je. Jeszcze tu troszeczkę. Następnie kroję schab w plastry około centymetrowe. Uważam, że plastry im cięższe, tym są bardziej smaczne. Kroimy plasterki. Możemy już sobie od razu ułożyć na desce. I następny. Kolejny. Zobaczcie, z porcji 750 g wyszło mi 10 kotlecików. Następnie przyprawiam je solą, pieprzem i papryką słodką. Oprószamy mięso. Idealne danie na niedzielny obiad, na spotkanie z przyjaciółmi, ponieważ mięso wychodzi bardzo miękkie, kruche, soczyste. Spróbujcie, nie będziecie żałować. Podobną wersję schabu przygotowywałam już na swoim kanale. Ta jest trochę zmodernizowana, ponieważ dodaję miód, dodaję musztardę i zobaczycie, jaki osiągnę efekt. Jeszcze trochę i kończymy. Teraz oprószę ziołami. Każdy kawałek mięsa
Będę moczyła obustronnie w mące. Jeden. Drugi. Zobaczcie, jakie szybkie w przygotowaniu jest to mięso. Trzecie. A efekt Was zaskoczy. Mile. Kolejne. Słuchajcie, kolejnym etapem będzie rozgrzanie patelni, wlanie oleju rzepakowego. Wlewamy na patelnię olej rzepakowy. I smażymy obustronnie nasze kawałki schabu. I przekładam schab na drugą stronę. Następnie przekładam do naczynia żaroodpornego. Kolejne kawałki układam na patelni. Jeszcze trochę dodaję oleju. I na drugą stronę przykładamy. Jak widzicie, smażymy około 30 sekund na każdej stronie. Niezbyt długo, ponieważ kolejnym etapem będzie pieczenie w piekarniku. I tam nabierze mięso kruchości i miękkości. Ostatnie kawałki wykładam do formy. Zobaczcie, tak wygląda schab podsmażony na patelni. Teraz kolejny etap. Pokroję cebulę. W piórka. Nie wspominałam jeszcze na początku programu, ale słuchajcie, jeszcze jedna cebula, 3 duże ząbki czosnku oraz trochę imbiru. Możecie dodać, ale nie musicie. Ja dodaję. Cebulę kroję w piórka. Przykładam cebulę do schabu. Następnie ścieram czosnek. Słuchajcie, możecie zetrzeć czosnek, możecie przepuścić przez praskę, możecie również pokroić w kostkę, posiekać. Jak Wam odpowiada? Każda opcja jest poprawna. Im więcej czosnku, tym będzie bardziej aromatyczny. I imbir. Ale zobaczcie, jakie mamy zdrowe przyprawy, jakich używamy zdrowych warzyw. Jest tutaj czosnek, jest imbir, mamy miód, zioła. Wszystko jest bardzo wartościowe dla naszego organizmu, szczególnie w tym okresie rozpoczynającym się jesiennym.
Tak więc wspomagamy naszą odporność, przygotowując to danie. Myślę, że wystarczy. W kolejnym etapie łączę składniki, czyli zioła, musztardę oraz miód. Mieszam. I wykładam na mięso. Zobaczcie, jak super to wygląda. A wyobraźcie sobie, jak się przypiecze. Wejdzie w to nasze mięso, jakie będzie soczyste, aromatyczne, zdrowe. Jeszcze podlewam 50 ml wody. Oraz pokruszę trochę kostki rosołowej. Możecie użyć, również nie musicie. Ale trochę doda smaku, więc ja trochę dodam tej kostki. I gałązkę rozmarynu. Na sam koniec dodaję gałązkę rozmarynu. Zobaczcie, tak to wygląda pięknie. Szczelnie zabezpieczamy folią aluminiową, pamiętajcie, matową stroną do góry. I wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni z opcją góra-dół pieczenia. I czekamy około godziny 40, godziny 50. Schab gotowy. Zobaczymy, jak wygląda. Zobaczcie, jaki aromatyczny. Zobaczcie, schab jak wygląda idealnie. Upieczony w kawałkach z ziołami, w przyprawach, w cebulce. Serwuję z surówką z czerwonej kapusty, z marchewką, z ogórkami kiszonymi oraz ziemniaczkami ugotowanymi w wodzie z koperki. Przepisy te znajdziecie na moim kanale Ewa Marchewa. Polecam. Obejrzyjcie. Jak podobał Wam się mój przepis? Jeżeli tak, to subskrybujcie, lajkujcie i odwiedźcie mój kanał koniecznie. Ewa Marchewa. Polecam i smacznego!